Program Muzytyka, on jest właściwie zwrócony do muzyków, do młodych muzyków, by uświadomić im, że bycie muzykiem to nie tylko bycie wybitnym artystą, który wie, jak zagrać, co zagrać i jakiego typu emocjami wzbogacić takie wydarzenia artystyczne, ale chyba to, co jest niezwykle istotne, to uświadomić muzykowi, że ma w stosunku do społeczeństwa niezwykłą powinność, przekazywanie piękna i mówienie tym uniwersalnym językiem, którym muzyka jest. W ramach tego projektu organizujemy dla młodych muzyków występy właśnie nie w salach koncertowych, tylko w miejscach, gdzie przeważnie tej muzyki nie ma. Projekt Muzetika jest rodzajem treningu dla młodych instrumentalistów, treningu koncertowego. Uczestnicząc w tym projekcie, z jednej strony pracują pod okiem doskonałego zawodowca, a z drugiej strony mają możliwość grać koncerty. Założyciel i pomysłodawca tego projektu, Avri Levitan, który mieszka w Berlinie, zdał sobie w pewnym momencie sprawę, że kiedy młody człowiek uczy się grać, to właściwie bardzo mało ma okazji do praktyki zawodowej. I pomyślał, że dobrze byłoby umożliwić tym młodym, najzdolniejszym studentom grać dla innych. I pomyślał też, że takie miejsca, gdzie odpowiedź na muzykę jest najbardziej szczera, to są często miejsca, gdzie muzyka nie dociera. To są takie miejsca, których uczniowie albo pacjenci, albo pensjonariusze nie mają możliwości, żeby wybrać się do filharmonii czy też do sali koncertowej. Dlatego zespoły młodych instrumentalistów przyjeżdżają w takie miejsca jak domy opieki, jak oddziały szpitali psychiatrycznych, jak szkoły specjalne i grają muzykę. I widzą, jak ta muzyka zmienia ludzi, którzy jej słuchają. I często jest to niesamowite przeżycie. W zeszłym roku w tym projekcie wzięli udział uczestnicy Akademii Sinfonia Varsovia 10. edycji, smyczkowcy, a w tym roku są to studenci, którzy grają na instrumentach dętych. To wszystko, co dotychczas powiedziałam, to jest perspektywa uczestników projektu. Ale jest jeszcze druga perspektywa, słuchaczy, czyli tych wszystkich ludzi, którzy dzięki muzetyce mogą mieć kontakt z muzyką. Taki kontakt, który dla nich jest bardzo wartościowy, bo są to często osoby, które z różnych powodów mniej się komunikują werbalnie, natomiast dźwięki są dla nich nadzwyczajnym sposobem do uwolnienia emocji, do porozumiewania się właśnie w zupełnie inny sposób, w taki sposób bardziej od serca, a mniej z głowy. Muzyka w rozwoju dzieci jest bardzo ważna, zresztą walory muzyczne i muzykoterapeutyczne są już stwierdzone dawno, natomiast dla naszych dzieci szczególnie jest ważna, ponieważ one przede wszystkim inaczej reagują, są często nadwrażliwe słuchowo, mają inne reakcje, więc taka styczność z muzyką na żywo, z tym, kiedy one widzą muzyków, którzy grają, widzą na żywo instrumenty, to jest po prostu dla nich walor i terapeutyczny, ale też poznawczy. Więc naprawdę przeciwdziała to też pewnemu wykluczeniu, bo nasze dzieci nie pójdą na koncerty z rodzicami. Zachowują się w taki sposób, że nie jest to społecznie akceptowane, więc naprawdę tutaj w szkole możemy w różny sposób przygotować do tego, również te zachowania są akceptowane i one się czują tutaj bardzo dobrze u siebie. Bo w takim normalnym kontekście koncertów mam wrażenie, że publiczność robi to może do czego przywykła, do czego się może oczekuje publiczności, czyli klaszcze wtedy, kiedy trzeba, klaszcze po wykończeniu utworu, nie pomiędzy częściami, mimo że na przykład komuś się bardzo podobać. Tutaj nie ma tych jakby hamulców, nie ma tych zasad wszystkich. Więc czasem to są pozytywne reakcje, jakieś ze strony jakichś dzieci, jakieś okrzyki radości, czy to jest super. Bo wiemy, że ta muzyka na bieżąco, ona oddziałuje na tego słuchacza. Czasem to jest kwestia tego, że to są trudne sytuacje ze strony publiczności i reakcji. Czasem właśnie młodzież na przykład zatykająca uszy, bo na przykład to za duży bodziec dla nich taki.
taki emocjonalny czy dźwiękowy. No i właśnie, to kilka pytań stawia, między innymi co, dla kogo można grać i tak dalej. To po prostu pobudza do myślenia i z tego względu ja jestem bardzo wdzięczny, że mogę to grać. Muzyka otwiera na czasami emocje, których inne narzędzia terapeutyczne nie są w stanie poruszyć. Ja akurat mam doświadczenie w pracy z pacjentami po kryzysach psychicznych. Zauważyłam, że często po koncertach na żywo organizowanych w psychiatrycznym oddziale dziennym, gdzie miałam przyjemność pracować na wolontariacie, ten nastrój pacjentów bardzo się poprawiał. Często słyszałam takie opinie, że pacjenci czuli wzruszenie bądź czuli radość, niektórzy czuli spokój, więc to jest całe spektrum działań terapeutycznych, jakie muzyka może wywrzeć na pacjenta. Mam ogromną przyjemność brać udział w tym cudownym projekcie Muzetika. Jest to pierwszy raz w moim życiu, kiedy mam okazję występować przy tak wyjątkowej publiczności. Są to tak ogromne emocje, tak wzruszające i piękne, które naprawdę pozostaną ze mną bardzo długo. Ta publiczność jest tak wyjątkowa, bo czujemy, że oni są z nami, oni tak głęboko przeżywają tę muzykę i my razem z nimi, że tak powiem, wczuwamy się w dany klimat utworu. W ogóle muzyka jest jedyną ze sztuk, która jest w pełni dostępna dla osób niewidomych i z dysfunkcją wzroku, więc jest szalenie ważna w ich życiu. Dzieci wspaniale potrafią reagować na dźwięk, na muzykę. Są bardzo wrażliwi. Tak jak mówię, wzrok nie jest potrzebny do tego, aby odbierać piękno dźwięku i piękno harmonii. A dzisiejszy koncert jest wyjątkowy, dlatego że z tych wszystkich instrumentów, które dzisiaj usłyszymy, w naszej szkole jest znany tak naprawdę tylko flet. Więc jest szansa, że dzieci i usłyszą, a może nawet uda się dotknąć któregoś z instrumentów dętych, które dzisiaj będą grały. Koncerty, które gramy w ramach programu Muzetika, myślę, że charakteryzują się tym, że każda z publiczności, którą spotykamy, jest inna. Każda publiczność ma swoją energię. Ma to znaczenie na pewno w zależności od charakteru miejsca, w którym się znajdujemy i od grupy wiekowej, jaką spotykamy. I tak jak na przykład przy młodszych dzieciach czuliśmy bardzo taką mocną pozytywną energię, że dzieciaki bardzo się cieszyły właśnie z naszego widoku i z dźwięków, które mogą usłyszeć. To dawało nam z pewnością dużo radości. Hello, my name is Andreas Wittmann and I'm oboe player from the Berlin Philharmonic Orchestra. Today we had a fantastic experience with blind people here, and the response was just fantastic. And yeah, it's very moving for me, and it's also very moving to work with these very talented young students of of the Academy of Sinfonia Varsovia, which I didn't know, all these people. And they are very nice and very talented, and we had not so much time together to work, but it worked from the very first moment on very, very good, and for me it's really a great joy to be here. To jest już moja druga edycja. Przy pierwszej edycji miałam okazję pracować i pomagać przy organizacji Muzetiki. Natomiast podczas tegorocznej edycji zajmuję się już stricte graniem na scenie. Miałam wrażenie, że jeszcze bardziej pozwoliła mi ta możliwość grania też wejść i jeszcze na jakimś głębszym takim poziomie przeżywać razem z publicznością te wszystkie emocje, które współdzieliliśmy. Czyli tak, spotkania przy muzyce, dzięki muzyce możliwość spotkania drugiego człowieka i po prostu poczucie bycia razem. Myślę, że w XXI wieku i w Polsce, i w Europie, i na świecie jest to absolutnie bezcenne.